Czy kamera samochodowa musi posiadać wyświetlacz? 70i Mini jest pierwszą kamerą tego typu, którą będę miał okazję recenzować. Sprawdźmy, czy jest to faktycznie potrzebne. .70i Mini to jedna z trzech kamer 70i, które miałem okazję recenzować. Pierwsza była 70i Pro, następnie 70i Lite, no i teraz 70i Mini, czyli pierwsza kamera, która nie posiada wyświetlacza, jak zresztą możecie tutaj zobaczyć. Wszystko to, co nagrywa kamera, będziemy w stanie zobaczyć w aplikacji 70i na naszym smartfonie. Przejdźmy teraz do kilku kwestii technicznych, które na pewno dosyć mocno Was interesują, jeżeli chodzi o tą kamerę. Jasność obiektywu w niej to jest 1.8. Mamy tutaj dwie rozdzielczości. Mamy 1600p przy 25 klatkach i 1080p przy 30 klatkach. W dwóch różnych kodowaniach. Kąty nagrywania tej kamery to jest 140 stopni, więc spokojnie powinno objąć wszystko to, co widzi nasz samochód. Zasilanie normalnie od gniazda zapalniczki w zestawie. Kamera posiada tryb parkingowy, czyli jest w stanie nam powiedzieć o tym, gdy na przykład samochód zostanie poruszony w trakcie, gdy nas w nim nie ma. Nagrywa w pętli. Bieżące filmy mogą mieć długość 1, 2 lub 3 minuty, więc nie musicie się obawiać tego, że karta SD się zapełni. Jeżeli chodzi o pamięci, to kartę SD od 16 do 64 GB. Ja zawsze rekomenduję, żeby wsadzić sobie jak największą kartę, bo te różnice aż tak nie są duże. Posiada również czujnik wstrząsu. Ważny element, nie można do niej dodać modułu GPS. Jest to pierwsza kamera z tych trzech, do której nie dodacie dedykowanego modułu GPS, więc o tym pamiętajcie. Nie możemy nią sterować głosowo, tak jak na przykład 70i Pro, i nie posiada wspomagania kierowcy ADAS. Wiemy już co nieco o danych technicznych, przejdźmy zatem do tego, w jaki sposób montujemy tę kamerę. Montaż kamery 70i jest naprawdę prosty. Mamy kilka elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. Pierwsze to jest podkładka elektrostatyczna. Montujemy ją bezpośrednio na czysty element szyby, tam gdzie chcemy, żeby kamera się znajdowała. Na taką podkładkę montujemy główny element mocujący. Tutaj jest taśma dwustronna, którą sobie odklejacie, przyklejacie do podkładki, dzięki czemu później nie będzie żadnych śladów na szybie. Powiem szczerze, że bardzo fajny sposób. Teo montujemy w taki sposób na kamerę, więc tak jak możecie zobaczyć, kamerę bardzo łatwo możecie zdjąć i założyć w samochodzie. Możecie ją sobie chować, jeżeli nie chcecie jej na przykład zostawiać. Jest to dosyć proste, a jeżeli nie lubicie kabli, które Wam wszędzie wiszą, to dostajecie taką oto łopatkę, dzięki której możecie sobie podważyć pod sufitkę, schować kabel i wszystko będzie idealnie wyglądało w Waszym samochodzie. Przejdźmy teraz do aplikacji 70i, która jest niezwykle istotna przy tym modelu kamery, gdyż jako jedyna pokazuje to, co kamera nagrała. Wchodząc do głównego ekranu widzimy wszystkie nasze kamery. Pamiętajcie o tym, żeby podłączyć się po Wi-Fi do tej kamery, z którą chcecie się skomunikować i wchodzimy sobie w nią głębiej. I w tym momencie widzimy tak. Widzimy to, co kamera nagrywa, bo jest ona włączona. Możemy sobie zrobić zdjęcie. Kamera informuje nas o wszystkim, co się dzieje. Dosyć głośnym, wyraźnym głosem. Jest, jak dla mnie to jest spory plus. W tym momencie cały czas nagrywa. Jak wejdziemy sobie już do albumu, gdzie są nagrania, informuje nas o tym, że przestała nagrywać, a my możemy sobie pooglądać, co udało jej się w tym czasie nagrać. Mamy normalne nagrywanie, czyli wszystko to, co było w trakcie jazdy. Mamy eventy, czyli jeżeli wykryła na przykład jakieś zdarzenie drogowe, kolizję czy coś w ten deseń. Parking, kiedy wykryła na przykład, że nasz samochód został poruszony w trakcie, kiedy stał na parkingu. No i foto, czyli wszelkiego rodzaju zdjęcia. To jest wszystko, jeżeli chodzi o samą kamerę. Możemy sobie przejść do ustawień. W ustawieniach mamy tak. Mamy recording, który możemy sobie ustawić enable albo disable, czyli czy chcemy, żeby kamera nagrywała, czy też po prostu ma na przykład odstraszać intruzów, ale nie chcemy, żeby w żaden sposób działała. Możemy sobie ustawić język. Niestety języka polskiego brak. Możemy ustawić głośność tego, jak kamera będzie działać. Mogę Wam w tym momencie pokazać. Speaker jest teraz na poziomie wysokim. Na średnim. Przejdźmy do albumu i zobaczmy, jak głośno teraz coś powie. Ja szczerze chyba jakoś wybitnie dużej różnicy nie usłyszałem. No i cichy. No to już jest zauważalnie cichsze. Więc sobie ustawiacie tak głośno, jak chcecie, żeby ona się odzywała. Jak dla mnie wystarczającym jest głośno.
Możemy także ustawić długość nagrywania. 1 minuta, 2 lub 3, tak jak mówiłem wcześniej. W moim przypadku mam 1-minutowe filmy. System time, czyli w jakim formacie mam nam pokazywać datę oraz godzinę. A w ustawieniach zaawansowanych mamy już tego trochę więcej. Czyli możemy sobie włączyć kilka opcji. Power on Wi-Fi, Power on Sound, czyli czy ma być włączone Wi-Fi, kiedy kamera się uruchomi, czy ma być włączony głos, kiedy ona się uruchomi. Video Settings, czyli wszelkie ustawienia wideo. W tym momencie mamy kodowanie 265 i rozdzielczość 2560 na 1600. Tutaj mamy kolejne dwa elementy, czyli Collision Sensitivity i Parking Surveillance Sensitivity, czyli jak bardzo ma być czujna nasza kamera. No i możemy sobie ustawić, czy ma być bardzo czujna, średnio czujna, czy w ogóle. Dla obu z tych ustawień mamy też po zatrzymaniu się, jak długo kamera ma działać, czyli jeżeli na przykład stoimy w korku ponad 20 minut, ponad 30 minut, no to kamera się wyłącza, bo nic ciekawego tak naprawdę się nie dzieje. Możemy też sobie włączyć lub wyłączyć WDR i ilość klatek na sekundę. Więc jak sami zobaczycie, tych ustawień jest całkiem sporo. Możemy się tutaj naprawdę dużo pobawić, a poza tym możemy sobie jeszcze sformatować kartę SD do ustawień fabrycznych, a także sformatować całą kamerę do ustawień fabrycznych, jeżeli coś pomieszamy z naszymi ustawieniami. W kamerze samochodowej jest najważniejsze to, w jaki sposób ona nagrywa. W trakcie dnia oraz w nocy. Zobaczcie teraz kilka filmów z tego, jak używaliśmy tej kamery przez ostatnie dni. A wczoraj 28. Nie otworzymy żłobków i przedszkoli 6 marca. Rządowe wytyczne są niejasne. Nie zdążymy się przygotować, mówią samorządowcy, m.in. Teraz możemy przejść do porównania kamery 70 Mini z pozostałymi kamerami 70 z którymi mieliśmy do czynienia, czyli 70 Lite oraz Pro. Ta kamera ma najmniejszą ilość funkcji. Nie będziecie mogli nią sterować głosowo. Nie dodacie do niej modułu GPS. Posiada również słabszą rozdzielczość, aczkolwiek mogliście zobaczyć na filmach, że wszystko jest wyraźne i bardzo dobrze widać. Oraz, co najważniejsze, nie posiada żadnego wyświetlacza. Zatem kamera jest słabsza od pozostałych. Aczkolwiek moim zdaniem ona jest po prostu dopasowana do klienta, który jej poszukuje. Czyli jeżeli szukacie minimalistycznej kamery, która nie będzie Wam zabierała dużo miejsca, która nie będzie wyświetlała tego, co jest w tym momencie pokazywane, to 70 Mini jest naprawdę dobrym wyborem. Osobiście nie mam żadnych problemów z tą kamerą. Zachowywała się naprawdę w porządku podczas całych testów. Wszystko było idealnie nagrane. I powiem szczerze, że gorąco polecam ją każdemu, kto uważa, że wyświetlacz jest zbędny. A ja po testach z nią stwierdzam, że tak naprawdę nie jest jakoś wybitnie potrzebny. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Za ten egzemplarz i za kamerę 70 serdecznie dziękujemy firmie Cyfra EU, która nam je oferowała. A my zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału, lajkowania naszych filmów i do zobaczenia na kanale smartme.pl.